No moi mili, jeśli chodzi o standardy mojego kanału, to dzisiaj coś z zupełnie innej beczki. Coś dla fanów posiadania rodzin. Fanów posiadania rodzin? Dla mnie może być i tak, coś dla entuzjastów amerykańskiej motoryzacji, ale też dla entuzjastów Volkswagena i entuzjastów włoskiej motoryzacji. Później wam wszystko wytłumaczę. Coś dla fanów kuchennych rewolucji. Kilka razy oglądałem kuchenne rewolucje i zauważyłem, że panią Magdę Gessler wożono właśnie takim samochodem. W dzisiejszym filmie obejrzymy sobie ten samochód z bliska, zmierzymy go raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. A jest to Chrysler Town & Country. Czy tam Chrysler. Kto ma się przyczepić, ten się i tak przyczepi. W dzisiejszym filmie będę mówił tak i tak. Egzemplarz ten wyprodukowany został w 2016 roku. Pod maską mamy tutaj 3,6 litra V6, prawie 300-konną zresztą. Znany i lubiany Pentastar. Wozik jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Jest to wóz wypuszczony jakby na rynek kanadyjski. Po prostu z Kanady ściągnięty. I tutaj na bank zaraz odezwą się eksperci, specjaliści działu komentarzy ze swoimi urojeniami typu znowu tam jakieś ulep, no co wy nie powiecie? Raczej nie znacie tego egzemplarza. Maszyna została ściągnięta z Kanady, aczkolwiek nie było tutaj żadnych jakichś tam uszkodzeń. W zasadzie to lakier jest tutaj oryginalny. Wymieniana była przednia szyba, ponieważ była na narożniku jakaś draśnięta i wymieniony był rozrusznik. Jeśli będziecie oczywiście chcieli kupić ten samochód, to z pewnością będziecie tutaj drążyć temat, jeśli chodzi o VIN. Ten wóz miał wpisane, że jest niby popowodziowy. Jako że właściciel zajmuje się detailingiem, no to też oczywiście wnikliwie rozebrał i sprawdził ten samochód i w ogóle nie ma tutaj żadnych śladów powodzi, nawet jeśli chodzi, już mówię o takie rzeczy, nie wiem, typu parowanie, zapach, ale też jakieś takie odbicie wody. No nie. Nie wiem jak to jest, auto jest ślicznie utrzymane, zresztą zobaczycie w dzisiejszym filmie, może zalał się komuś właśnie rozrusznik. Tak jak wspomniałem na początku filmu, jest to nie lada gratka dla fanów amerykańskiej motoryzacji, amkarów, bo przecież jest to Chrysler Town & Country. Proszę bardzo, emblemat, ale też sprzedawano ten samochód jako Chryslera Grand Voyagera. Coś dla entuzjastów Volkswagena, czy też po prostu waga, bo taki Town & Country wychodził również jako Volkswagen Routan. Entuzjaści włoskiej motoryzacji, co wy na to? Lancia Voyager, też było coś takiego. I tak ogólnie Chryslera Town & Country, czy tam Grand Voyagera, produkowano w tych różnych wersjach od 2007 do 2016 roku, także można powiedzieć, że jest to ostatni wypust. Polifcik, mamy zmieniony tutaj tył, przód w ogóle tutaj jest całkowicie przemodelowany, czyli jeśli chodzi o lampy, grill, zderzak. Jest to zdecydowanie rodzinny samochód, czy też po prostu wóz na tripy dla ekipy, nie lubię słowa ekipa. Felgi 17-calowe, oponki raczej bulwy, takie bułeczki 225×65 rozmiar. Takie same są z przodu, jak i z tyłu. Napęd mamy tutaj na przednią oś. Mamy tutaj naprawdę sporą ilość chromów. Tutaj, zobaczcie, jaka ta listwa w ogóle jest gruba chromowana. O, Chrysler na przednich drzwiach. Marka Chrysler, nie wiem, chyba już nie ma jej na rynku. Flex Fuel, proszę bardzo, na jakim paliwie nawet można tutaj jeździć, ale to raczej u nas w Polsce, no to nie jest dla nas informacja. Kawał rodzinnego 7-osobowego Rogala. Na dachu takie rozbudowane relingi dachowe, nawet tutaj niczego nie będę ruszał, tu się coś odkręca, przykręca, nie wiem, zaczepia. Testów bagażników dachowych akurat nie robię. Ten wóz troszeczkę mi przypomina auta z lat 90. Zobaczcie, jest tutaj normalnie taka metalowa, wystająca antena. Ksenonów czy LEDów raczej tutaj nie mamy. Pełna kontrola nad oświetleniem tutaj, bo jak padnie żarówka, no to po prostu sobie ją wymieniamy. Znaczy wiecie, lampę LEDową również możemy sobie wymienić, ale czy na stacji benzynowej? No nie, jak zamówimy sobie lampę gdzieś, kupimy, pojedziemy na stację benzynową, też możemy wymienić lampę na stacji benzynowej. No czaicie, o co chodzi. Idziemy na stację, kupujemy żarówkę, wymieniamy i po problemie, ostatnio mi się w Polonezie spaliła żarówka, taka usterka Poloneza była ostatnia. Bagażnik jest tutaj naprawdę olbrzymi. Zobaczcie na tą wnękę tutaj na dole. W tą wnękę chowa się trzeci rząd siedzeń. Bardzo fajnie, że na przykład te wszystkie fotele tutaj w środku, nawet z drugiego rzędu, zobaczcie, jaki normalnie wesoły autobus. Ja bym tutaj kogoś wiózł, to kazałbym śpiewać. Fotele drugiego i trzeciego rzędu po prostu są składane. No i gdy je sobie tutaj schowamy, złożymy, jak zwał, tak zwał, mamy płaściutką podłogę. Jest to minivan
trochę minibus, ekstremalnie praktyczny samochód. Tutaj z boku jeszcze taki schoweczek, tutaj narewarek, tutaj z tej strony akurat to jest taka zaślepeczka. I dobra, zamykamy. Możemy sobie zamknąć to normalnie tak. Z pewnością znajdą się osoby, które lubią mieć pełną kontrolę nad otworem załadunkowym. O, przycisk elektrycznie. Można też zrobić to z kluczyka. Proszę bardzo. O, pyk. Czy można zamknąć? Jak 2 razy wciśniemy. Można! Drzwi z tyłu. Proszę, elektryczne. Nawet tutaj chyba można odpalić. I teraz przyciśniemy odpalenie. Patrzcie, odpalił normalnie, ale fajnie, bo można schłodzić sobie samochód albo nagrzać. Oczywiście trzeba brać to pod uwagę, że jest to w naszym kraju średnio legalne, ale to wejdziemy do tyłu. Aha, bo z kluczyka odpaliłem. No teraz muszę z kluczyka też jeszcze. Przydałoby się otworzyć. No i okej. Drzwi nie będziemy tutaj trzaskać, no bo są elektrycznie otwierane i zamykane. Bardzo fajnie. Proszę, tutaj rzuca się od razu w oczy ekranik. Trochę go poprawimy. I przestrzeń pasażerska z tyłu. Właściwie w środku. Najpierw przejdziemy do tyłu. Dobra, rozkładamy. Oho, zagłóweczek. Zobaczcie, ile ja tutaj w ogóle mam miejsca. 198 cm wzrostu. Trzeci rząd. W zasadzie mieszczę się tutaj. Trochę na głowę, powiedzmy, mało miejsca, ale jakbym się tak rozsiadł troszeczkę, w trasę mógłbym lecieć. Tutaj jest masa schowków. Wiem, że chyba jakieś wersje były, że tutaj telewizorki jakieś są. O, pyk, kolejne. Tutaj oświetlenie. Nawiewy takie po obu stronach. O, czuć, że wieje. Uchwyty na kubeczki. Tutaj proszę, pasażer z tej strony ma aż 2. Ja mam po tej stronie 1, ale oboje symetrycznie mamy tutaj też roletki. Piękna sprawa, aż mi się przypomniała. Kiedyś Pacyfika była na kanale. O właśnie, to jest ciekawa sprawa. Pacyfika. Ta nowsza taka, powiedzmy 2019-20 jak wychodziła, no to jest następcą właśnie takiego Town & Country, ale jak Town & Country był produkowany, przykładowo, no nie wiem, od 2007 do 2016 roku, w tym okresie też była Pacyfika, ale nie był to aż taki busowan. Było to bardziej coś jak Mercedes klasy R. Z wychodzeniem i wchodzeniem nie ma aż takiego problemu. Pyk, pyk i pyk. No tutaj już powiedzmy, jak sam za sobą siądę, no to troszeczkę dotykam o fotel, ale ogólnie nogi się tutaj mieszczą. Za to na głowę jest więcej miejsca. Mogę tak się rozsiąść też. Mogę sobie oparcie pochylić. O, i podróżujemy. Na kuchenne rewolucje ciśniemy. Dawaj tam, Zdzisiu! Nie no, panią Magdę Gessler kojarzę, ale kierowcę jej nie. Nie wiem, czy miał na imię Zdzisiu. Proszę, kulturka, nie? Tutaj jest oczywiście roletka. Oczywiście nawiewy. I tutaj mamy panel klimatyzacji na tył. Proszę bardzo, jak tutaj ma nam wiać powietrze. Prosty taki panelik, ale wiecie, no. Wiecie co, na auto tutaj lepiej sobie po prostu ustawić. Ole, tutaj wiać nagle zaczęło ostro. Dywaniki. Nie jest to wiadomo jakiś Bentley, ale są mięciutkie, bardzo spoko. Myślę, że łatwe będą w odkurzaniu. Przestrzeń pasażerska z przodu, można powiedzieć. Przestrzeń dla kapitana i pilota tego pojazdu jak najbardziej chyba. Aha, jeszcze tego wam tutaj nie pokazałem. Przecież mamy tutaj normalnie multimedia, ale nie wiem jak się to odpala, szczerze mówiąc. Ale to wam rozwali łeb. Patrzcie na to, patrzcie na to. Normalnie mamy tutaj 2 piloty do tyłu. Dobra, chowamy. Zamykamy. Możemy oczywiście przycisnąć tutaj przycisk, ale też pociągnąć na przykład za klameczkę. I drzwi z przodu. Tuż. Można trzasnąć. Kurczę, boczek drzwiowy przecież z tyłu sprawdzimy. Boczek drzwiowy jest tutaj raczej twardy. Twardo jest tutaj po bokach, ale z przodu już bardziej przytulnie. Tutaj miękko, drewienko z chromem. I tutaj miękko, skórka, miękko. I tu dopiero twardo. O, tak od 2/3 w dół. I cyk, fotel z przodu, regulowany elektrycznie. Tak to wygląda. Auto ma jakoś 95 000 km przebiegu, także naprawdę nie ma tutaj czego w ogóle się wstydzić. No pięknie to wszystko wygląda. Także się mieści prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą do znalezienia bez większego problemu jakoś. Jest tak jak w minivanie po prostu. Ja bym was tu przewiózł. Kierownica 4-ramienna, okrągła, bez żadnych podcięć. Normalna taka minivanowa, rodzinna kierownica, bez bicepsików. Proszę bardzo, skórka w jakim stanie, ładny samochodzik. Wiecie co, ale teraz, żeby pojechać, no na przykład tutaj jest lewarek skrzyni biegów, taki oto gałęcjusz, no to nie można sobie D wrzucić, tylko
trzeba auto zgasić i odpalić jeszcze raz. I dopiero teraz można. Liczniki też po amerykańsku, ale tutaj chromów jest jak cholera. Proszę, tarcza prędkościomierza w kilometrach na godzinę, bo jest to Kanadyjczyk. Znaczy mile też, ale są malutkie. Główne to kilometry na godzinę. I tutaj ekranik komputera pokładowego, monochromatyczny. Jakie tutaj mamy opcje? Back. Na kierownicy pykamy. System setup. Co tutaj jest system setup? Aha, no takie duperelki powiedzmy. Dobra, panie drogi. Units, metrics, fuel economy, obrotomierz, jest ref limiter. O, proszę, minivanik i taki dźwięk? Słuchajcie. Jak wam się deska rozdzielcza podoba? Jest mega prosta, ma jakieś chromiki, ale ogólnie jest to twardy materiał. No tutaj za to jest praktycznie. Schowek, kolejny schowek. Schowki są twarde. Proszę, nawet słuchawki tutaj mamy do tego systemu multimedialnego z tyłu. Klimatyzacja trójstrefowa automatyczna, no bo tutaj jedna strefa i z tyłu. Proszę, kolejna. Wszystko możemy, myślę, ustawić na auto najlepiej. Tutaj mamy przycisk Econ do ekonomicznej jazdy chyba, ale ja nie zauważyłem różnicy, gdy wciśniemy i jedziemy bez aktywnego tego. Tutaj to nawet nie wiem, to możecie napisać w komentarzu, co to jest. I dumny zegareczek. System multimedialny ekstremalnie prosty. Jest to wyświetlacz dotykowy. Co my tu mamy? Menu, display settings, jakieś tam, no nie wiem, picture view, możemy obrazki oglądać. Z wycieczki na przykład, zdjęcia z wycieczki. Gdy jedziemy na inną wycieczkę, to zdjęcia z poprzedniej wycieczki możemy sobie tutaj oglądać. Radyjko gra w zasadzie normalnie. Jest tutaj też dysk twardy, możemy sobie wgrać jakieś swoje przeboje. Skrzynia automatyczna oczywiście, 6-stopniowa. Zobaczcie, tak jest D, ale tutaj minus i plus też jest opcja, jakie tutaj, na którym biegu chcemy tutaj jechać. Proszę bardzo, o, teraz to będzie widać. Oj kurczę, śmierdzi mi to strasznie Mercedesem, bo to w Mercedesie też tak na boki. I tutaj kolejne schowki, tunel centralny. Tutaj jeszcze jest tam na dole schowek. Proszę, taka siateczka. To jest wszystko twarde, ale w zasadzie na tej desce rozdzielczej czy na tym tunelu kłaść się nie powinniśmy, raczej nie będziemy. Tutaj miękkie są takie poduszeczki, które picie nam będą trzymały. Tutaj wejścia też, to tak się trzeba przycisnąć, żeby otworzyć. O, tak, dokładnie. Osobne podłokietniki, takie same są w drugim rzędzie. I dobra, gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. Panie drogi, nawet tutaj poduszka kolanowa jest. No, ale czy chciałbym dachować takim samochodem, by to przetestować? Chyba nie. Chociaż zawsze to dodatkowe emocje. A pod maską, o, 3,6 LVVT. Panie, jakie znowu 3,6 LVVT? 3,6 V6 Pentastar. O, w ten sposób. Bardzo dobry silnik, dość ekonomiczny nawet, ale za chwilkę wam opowiem o spalaniu. Jednostkę Pentastar możemy znaleźć, nie wiem, we włoskich samochodach, przykładowo Lancia Thema. Nie, no żartuję, ale na przykład w takim Camaro, Chargerze, Challengerze, w Ramie, we Wranglerze. Jednostka ta świetnie nadaje się do zagazowania. W tym egzemplarzu akurat instalacji gazowej nie ma, ale ktoś mógłby sobie zrobić bez problemu. Moc 287 koni mechanicznych. Spotkałem się też z danymi 283 konie, ale po prostu to są no horsepower amerykańskie to 283, a europejskie konie mechaniczne 287. 353 Nm. Maszyna jest dość spora. 5 metrów 15 cm. Masa 2150 kg, także kawał klunkra. 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, jeszcze raz powtórzę, napęd naprzód i do pierwszej setki. Powinniśmy się tutaj rozpędzić w 3,6 sekundy. Tak jest w 2,1. 8,5 sekundy, no taka jest deklaracja producenta. W 8,3 sekundy do 60 mil, 8,5 do setki. No lekka tutaj mielonka, myślę, że te 8,5 jest osiągalne. Prędkość maksymalna 209 km na godzinę podobno dla aut z USA, bo kagańczyk. Kanada, także nie wiem, czy tu będzie też 209 km na godzinę. Fajnie by było tutaj zbadać oczywiście 100-200. Zamkniemy sobie maskę, jeśli chodzi o zużycie paliwa. Pentastary to oszczędne jednostki, jednak w takim aucie no nic nie będzie aż tak nie wiadomo jak
oszczędne. Gdy odebrałem ten samochód i był on zimny, faktycznie, no te 20 litrów w mieście potrafił spalić przez pierwsze jakieś tam kilometry, ale gdy maszyna się rozgrzeje, no to w mieście już możemy zejść nawet tak do 12,5-13 litrów. Rekord najniższego zużycia paliwa właściciela, jak jechał normalnie tak ostro, eco-drivingowo na wynik, no to ze Szczecina nad jezioro Miedwie, no to jest 30 km, 7,1 litra. Niżej to nie zszedł. Nie wiem, na trasie myślę, że będzie to od tych 8 do 12 litrów, no nie wiem, jak będziemy jechać ciągle 180 km na godzinę, to pewnie i więcej, ale jest to oczywiście sprawa jasna, mam nadzieję, no można sobie tutaj przecież gaziutek zamontować. Myślę, że jeśli chodzi o prezentację, no to by było na tyle. Czas przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, ale słuchajcie, ciekawa próba autostradowa, rodzinna, tak rodzinny klimat. To co, jesteśmy na miejscu, myślę, że możemy palić maszynę. Co ciekawe, jechałem tutaj spokojnie i średnie zużycie paliwa wyszło 8,9 litra ze Szczecina. No teraz jest 9,1, bo przeparkowywałem jeszcze tutaj. Ogólnie jak się jedzie 90 km tym samochodem, z włączoną klimatyzacją jeszcze jadę i będę jechał tylko na specjalne okazje typu 100-200 albo 100-150 też sobie zmierzymy. Będę wyłączał. Mam wrażenie, że jadąc 90 km na godzinę zużycie paliwa wyjdzie tutaj nawet poniżej 7 litrów, co jest zaskakujące, nawet po ekonomizerze widać, no ale bardzo ładnie. Dobra, kasujemy zużycie, jest ok i myślę, że możemy startować. Nie ma tutaj żadnych sportowych trybów jazdy, tylko po prostu wrzuca się na D, ewentualnie plus minus, ale to takie jest, który bieg maksymalnie może nam się wrzucić. Tu jeszcze sobie, o, teraz jest pełna spójność. No nie, będę jechał dziś z włączoną też klimatyzacją, no bo te kamery mi się zagrzeją. Fajnie. Ojciec Marek sobie leci i śpiewamy tutaj. Moje rendezvous. Żartuję! Dobra, lecimy. Ale emocje. No. No i dobra. Już tutaj nie będziemy się napędzać, bo za chwilę ograniczenia. Naprawdę to jest szacuneczek dla Chryslera, czy tam Chryslera, że zużycie paliwa jest naprawdę realnie pokazywane. Jak tak ruszamy i pierwsze metry, to nawet 213 litrów pokazuje, tak realnie. Teraz jest 22,4. No wiecie, no nie jest to próba eco-drivingowa. Można tym samochodem jechać tak, żeby było niskie zużycie paliwa. I właściwie się powinno i kusi, by tak jechać. Jest to wóz po prostu, zobaczcie, jak ja tutaj sobie siedzę rozwalony w fotelu. Będziemy jechać z wiatrem w stronę Berlina, na powrocie pod wiatr. Myślę, że próbę autostradą zrobimy sobie w stronę Berlina, będzie ok. Kwestia, jaki będzie jeszcze ruch. Ja tutaj ściągam kamerę, chwilę tutaj kontrola. Nie chcemy być przecież przypałowi. Dobra, będę trzymał kamerę. Tutaj w ogóle u góry jest cały pulpit taki, żeby otwierać sobie drzwi. Tylne okna też są uchylane, także wiecie. No nie, Chrysler tutaj będzie przypałowy? Raczej nie będzie. Nie będzie. Dobra, mam nadzieję, że perspektywa jest spoko. GPS-ik działa. Klejonych szyb tutaj raczej nie ma, ale szybko się one otwierają i zamykają. Dawaj tutaj. Niby charakter auta taki w miarę spokojny, chociaż jest w miarę dynamiczny, no nie ukrywaj, no tam 8 coś do setki jak na takiego busa. Jest spoko. To takie mercedesowskie troszeczkę, te wyżłobienia tutaj, zwróćcie uwagę, takie mercedesowskie. Wiecie, był okres, że Chrysler i Mercedes działały ze sobą. Powstał na przykład, no nie wiem, taki Crossfire na przykład. No to przecież to jest SLK, tylko w innej obudowie. O, patrz, tutaj są te szyby soundcheckowe, bo one się tak uchylają z tyłu i do soundchecków specjalnie są stworzone. Inżynierowie tutaj bardzo dobrze przemyśleli. No i dobra, myślę, że co? Będziemy tutaj cisnąć. Oj, transit tutaj chce nas... No to chodź. No to chodź. Panie, to jest 3,6 litra Pentastar. Proszę bardzo. No i co? Musimy tutaj zwalniać. To jest transit, w ogóle transit.
nie zmierzymy sobie prędkości do drugiego wiaduktu. No Niemiec, to może cisnąć tak lewym pasem. Nie, ja tutaj odpuszczam, ale teraz depnę. No i pod górkę już tutaj auto mi kickdownu nie zrobiło. Ale ciśnie tranzyt. Ale my też. Nie no panie, jest kagańczyk, kurczę, na 185 km na godzinę. No nie, i ciągle sobie ciśniemy po prostu teraz na kagańcu. Nawet nie wiem, czy jest najwyższy bieg, czy nie. Zaraz sobie sprawdzimy prędkości obrotowe. No 100-200 pomiaru nie będzie. Dobrze, że to chociaż 100-150 ustawiłem. Spokojnie, zaraz te ciężarowy powyprzedzamy. Zjedziemy i sprawdzimy obroty. No dobra, 130 km na godzinę i myślę, że to jest najwyższy bieg. 2002 obroty. Bardzo niskie. Ciekawy jestem, ile palą te Pentastary użytkownikom, ale w innych budach, na przykład mniejszych. Możecie napisać, jeśli jesteście użytkownikami Pentastara, czy to będzie Challenger, czy taki Grand Voyage, czy Pacyfika, możecie napisać, w jakich warunkach, jakie macie średnie zużycie paliwa po prostu i ile udało wam się zejść po prostu najniżej ze zużyciem paliwa i w jakich warunkach jechaliście. Pewnie 90 km na godzinę, to najmniej wtedy powinno auto spalić. 110 km na godzinę. Obroty mamy tutaj 1706 obrotów i 90 jeszcze. 90 pyk, no to już 1441. I dobra, sprawdzimy sobie tutaj 100, 150 chociaż. No i kickdown. Softowo tak blokuje troszeczkę ta skrzynia biegów i taki śmieszny był teraz przeskok między biegami. No, 10 i 2. Minus 1% z górki, ale panie, na włączonej klimatyzacji. Wyłączymy klimatyzację. O, teraz. I za chwilę jeszcze raz zbadamy. Na przykład tutaj będzie ok zaraz. Zużycie paliwa już spadło do 17,8 litra. Ciężko chyba powyżej 20 litrów wyjść tutaj ze zużyciem paliwa. Dobra, myślę, że tutaj jak depniemy, no to chwilę pod górkę i potem z górki. A już tak nie chciał nam ostro zredukować jak wcześniej. Musiałbym niższą prędkością jechać. No, plus 0,2% pod górkę. No to 10,46. No i proszę, już tutaj się bardziej nie rozpędzimy póki co. Teraz jest tak w miarę równo. Jeszcze raz kasujemy zużycie. No teraz jest tak w miarę równo. No i 16,2, 15,8, no teraz lekko z górki. Jakieś 17 litrów to chyba max tutaj da się uzyskać. Normalnie. Śmiesznie. Teraz z górki w ogóle na V-Maxie, zobaczcie, będziemy jechać maxem na kagańcu. Będzie nam spadało zużycie paliwa, no bo z górki no to wiadomo, jest tutaj odcina do danej prędkości, no to nie poda więcej paliwa. No czekajcie, jest 186. Nie, tak go trzyma, kurczę. Tak go trzyma. 16,1. 16 to już max spalanie też, no. I dobra, zjeżdżamy sobie jeszcze na Szmln. Wiadomo, drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Wykonamy sobie jeszcze soundcheck. Soundcheckowe okienka otworzymy. O, teraz się już otworzyły. Tu też. Tu wszystkie pootwieramy dzisiaj, wszystkie na lansie wjedziemy sobie tutaj Town and Country. Było Town, teraz tutaj jest Country. Zobaczcie w ogóle, wyłączę kontrolę trakcji. No i tak się nam włączyła tutaj kontrola trakcji, widzę. Nie, tak do końca nie da się jej, widzę, odłączyć. Dobra, może tutaj sobie zbijemy bieg na drugi. Drugi. Dobra, i ciśniemy z dziećmi. Ok, teraz soundcheck, można pozamykać okna. I znowu autostrada i do śpiewanka.
to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film, o tą próbę autostradową. Mam nadzieję, że ten samochód Wam się niesamowicie podobał. O! No, tutaj te soundcheckowe okienka dają radę, fajnie słychać dźwięk silnika. To co, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.